Co łączy Rosję i Niemcy? Muszę wam coś pokazać, patrzcie. Schröder is a close friend of Russian President Vladimir Putin. Wir setzen auf einen zuverlässigen Lieferanten Russland. Gerhard Schröder has been better known for his ties to Russia than for his time in office. A generalnie to wiecie, jak kończyła się niemiecko-rosyjska przyjaźń? O, właśnie tak się kończyła. Więc chyba lepiej, że nie wracali do niej. Niemcy od zawsze w Rosji widziały partnera, a wojna pokrzyżowała plany silnego wzrostu niemieckiej gospodarki. Jednak to już się stało i czasu cofnąć się nie da. Pytanie tylko, dlaczego wciąż Olaf Scholz razem z Emmanuelem Macronem próbują być powściągliwi względem Putina i całego Kremla. Jeśli prześledzimy ostatnie lata geopolitycznej rozgrywki Berlina, to okaże się, że ten właściwie pogodził się z aneksją przez Rosję Krymu. Oczywiście odbyły się tutaj rozmowy dyplomatyczne w grupie Francja, Niemcy, Ukraina oraz Rosja, które finalnie po chwilowymi zawieszeniami broni nic nie wniosły. W tym samym czasie Niemcy skrupulatnie zwiększały dostawy rosyjskiego gazu, a Nord Stream 2 dalej powstawało. Nałożone wówczas sankcje były iluzoryczne i zasadniczo nie wnosiły zbyt wiele. Angela Merkel podkreśliła tuż po inwazji na Krym oraz Donbas, że cieszy się z możliwości spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, które odbyło się 6 czerwca 2014 roku przy okazji obchodów 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. Posłuchajcie sami, co miała wówczas do powiedzenia. Cieszę się, że prezydent Putin bierze udział w spotkaniu w Normandii. Bo chciałam, żeby nam się powiodło, pomimo różnic zdań, jakie teraz mamy, a także wielkich konfliktów. Tak trzeba to nazwać, że wciąż można upamiętniać trudny czas II wojny światowej. I dlatego myślę, że to dobra wiadomość i pokazuje, że pomimo poważnych konfliktów interesów jest to nadal możliwe. Kiedy jednak oskarża się Niemców o to, że nie zależy im na Polsce i pewnie dokonaliby znowu rozbiorów naszego kraju z Rosją, to wiedzcie, że to jeden wielki stek bzdur. Ponieważ Polska jest obecnie znacznie ważniejszym partnerem handlowym dla Niemiec niż jest Rosja. Ale mimo tego jeszcze przed wojną oba te kraje miały ze sobą łącznie 20 000 wzajemnych przedsiębiorstw. Między innymi te fabryki Volkswagena, które widzicie teraz na mapie. Do tego kilka niemieckich banków czy innych przedsiębiorstw przemysłowych. Wymiana handlowa między Niemcami a Rosją wynosiła około 90 miliardów euro w 2020 roku, a perspektywy napawały optymizmem. Zwłaszcza, że w oparciu o Nord Stream 2 Niemcy chcieli stać się elektrownią Europy. Często zdanie Polski co do Rosji było pomijane, a my sami nie uczestniczyliśmy w rozmowach jako trójkąt weimarski, co niestety umniejszało naszej dotychczasowej roli, która znacząco się zmieniła w 2022 roku. Dziś natomiast oskarża się Berlin o zbyt opieszałą pomoc dla Ukrainy. Między innymi z uwagi na spór odnośnie dostarczenia leopardów, czy na przykład propozycji Scholza co do rozmowy z Władimirem Putinem, który cieszy się z możliwości odbycia takiej rozmowy. Gdzie jednak w tym sens, skoro rosyjska telewizja tak w ostatnim czasie wypowiadała się o Niemcach? Myślę, że nadszedł czas, aby wysłać jasny, stanowczy komunikat, że uważamy Niemcy za stronę konfliktu. I że pojawienie się niemieckich czołgów na Ukrainie z pewnością doprowadzi nas do uznania terytorium Niemiec, baz wojskowych i innych miejsc za uzasadnione cele. NATO chce walczyć w ten przebiegły sposób, udając, że nie walczy. W waszych snach. W twoich snach. A Pistorius przejdzie do historii jako kretyn, który doprowadził do tego, że Niemcy stały się strefą bezpośredniego zniszczenia. I Scholza też. I Baerbock. A naród niemiecki będzie wiedział, jakich nowych nazistowskich przywódców wychował i doprowadził do władzy. Czy to zatem strach paraliżuje Niemców? Czy może jednak jakieś wielkie interesy wraz z korupcją? Między innymi to sprawdzę dla was w dzisiejszym materiale. Także teraz pora już zaczynać. Pamiętajcie, że każdy mój materiał jest analizą i nie wszystkie przedstawione w nim teorie muszą się sprawdzić. Właśnie po to dostępna jest sekcja komentarzy, w której możecie wyrazić własną ekspresję i włączyć się do dyskusji. W końcu nikt z nas nie jest nieomylny. Wracamy też z unikalną koszulką lub bluzą dla tej osoby, której komentarz będzie miał najwięcej polubień pod filmem. Projekt naszego nowego gadżetu pojawi się w przyszłym tygodniu. Jeśli natomiast lubicie gry planszowe, to polecam wam naszą grę planszową Globalista, w której to na mapie Europy lub świata możecie
możecie zmierzyć się z innymi graczami, grając od 2 do nawet 6 osób. Na stronie www.globalista.pl znajdziecie też stare ozdobne mapy zapakowane tak, żebyście czerpali przyjemność z ich otwierania. Do tego też pieniądze z PRL-u, nasze dekoracyjne świece w kształcie ziemi, naklejki państw, zestawy barmańskie, a także wiele innych. To wszystko dlatego, że sklep ciągle rozwijamy i rozwijać będziemy. Niedługo możecie się też spodziewać zapowiadanego update'u Maplorda, a ten będzie naprawdę gruby, oraz kilku innych projektów, o których jeszcze wam nie mówiłem, ale wszystko w swoim czasie. Oprócz tego zapraszam was na nasz nowy inny kanał, czyli Global Daily, który ostatnio dość mocno łapie wiatr w żagle, także możecie wbić i dołożyć swoje wyświetlenie. Link do nowych filmów, sklepu i innych naszych rzeczy znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz wracamy do tematu. Ukraina uzgadnia obecnie ze swoimi sojusznikami przekazanie samolotów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu, stwierdził minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił, że jego kraj nie pozwoli, by wojna w Ukrainie przerodziła się w konflikt między Rosją a NATO i stawia sprawę jasno. Musimy uniknąć tego, że będzie to wojna między Rosją a Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. Leopardy to i tak duże obciążenie dla niemieckiego systemu wojskowego, a jego kraj nie będzie się licytować z innymi na przekazaną broń. Tak na ten moment prezentuje się lista krajów, które przekazały Ukrainie najwięcej w postaci pieniędzy oraz sprzętu. Niemcy faktycznie są na drugim miejscu. Jednak jeśli weźmiemy w tej statystyce pod uwagę wydatki na mieszkańca w stosunku do wielkości populacji, to okaże się, że nasi sąsiedzi wcale nie dominują, a gospodarczo przecież mają dużo większe możliwości. Swoją drogą Leopard 2 to niemiecki czołg podstawowy produkowany od 1979 roku przez przedsiębiorstwo Krauss-Maffei-Wegmann. To jeden z najnowocześniejszych i najlepszych czołgów, a już zwłaszcza po modernizacji. Są skuteczne z uwagi na swój pancerz oraz możliwości ich szybkiego przemieszczenia. Poruszają się z prędkością nawet 72 km na godzinę. W dodatku są napędzane na zwykłą ropę, co jest ich przewagą nad amerykańskimi Abramsami, które potrzebują paliwa lotniczego, cięższego do dostarczenia w logistyce wojennej. Niemcy dostarczą Ukrainie 14 czołgów z zapasów Bundeswehry, ale co zabawne, to biedniejsza i słabsza według statystyk Polska przekaże tyle samo tych maszyn. Polska jako pierwsza wysłała 250 czołgów pół roku temu, a nawet więcej. W tej chwili jesteśmy gotowi wysłać 60 naszych zmodernizowanych czołgów, 30 PT-91 twardy, a do tego 14 czołgów Leopard 2, które posiadamy w naszych magazynach. Czemu więc Niemcy robili aż takie uniki w tej sprawie, skoro sami na wyposażeniu mają 2125 tych maszyn? No cóż, tutaj wystarczy cofnąć się do początku narracji prowadzonej przez Niemcy. Teraz zacytuję. Niemiecki przemysł obronny ujawnia listę broni ambasadorowi Ukrainy. Scholz mówi, że broń z listy nie działa. Przemysł obronny temu zaprzecza i ujawnia to do prasy. Scholz twierdzi, że Ukraińcy nie są w stanie opanować broni w dostępnym czasie. Można więc powiedzieć, że władze Niemiec na początku grały na zwłokę. Liczyły na dalszy rozwój sytuacji, próbując w ten sposób stracić jak najmniej w relacjach z NATO, Ukrainą oraz Rosją. Więc na początku była to głównie pomoc finansowa i humanitarna, żeby pokazać solidarność, jednocześnie nie denerwując zbyt Rosji. Potem broń defensywna, która zdecydowanie nadszarpnęła obustronne relacje, a potem już broń ofensywna w postaci czołgów. Scholz, zapuść wąs tak jak Hitler. Nazistowska szujo, zdrajco narodu niemieckiego. Właśnie nim jesteś, a nie kanclerzem Niemiec. Chociaż ich ilość ma raczej wymiar symboliczny i mimo, że Rosjanie w propagandzie krytykują kanclerza Niemiec, grożąc nawet bronią atomową, to tak naprawdę nigdy by się na to nie zdecydowali, ponieważ najwięcej sympatyków Rosji w Unii Europejskiej żyje we Francji i Niemczech. Na dowód tego macie tutaj statystyki ilustrujące społeczną sympatię do Rosjan. Jasno z nich wynika, że zarówno naród niemiecki oraz francuski są pełne podziałów co do dalszego losu tej wojny, łącznie z tym, że coraz głośniej protestuje się w sprawie kolejnych dostaw broni do naszego wschodniego sąsiada. Sam Scholz natomiast jeszcze w grudniu, czyli zaledwie nieco ponad miesiąc temu, wygłosił swoje uwagi podczas ceremonii upamiętniającej 70. rocznicę powstania Wschodniego Komitetu Niemieckiego Biznesu. Powiedział, że po zakończeniu wojny zamierza ponownie wrócić do relacji biznesowych z Rosją. Ale Rosja, która kończy wojnę, i obywatele Rosji, którzy walczą o inną przyszłość dla siebie,
również potrzebuje możliwości ponownego rozpoczęcia współpracy gospodarczej w innym czasie. Ökonomische Kooperation zu beginnen. Nur das. Nur das ist Tylko, że to nie wydarzy się teraz. Teraz zaostrzamy sankcje. Niemcy dalej wierzą w ideę ucywilizowania i rozwoju demokracji poprzez biznes. Stąd też pogląd, że powrót do modelu business as usual ma jak najbardziej sens. Sondaże pokazują, że postawa niemieckiego rządu odpowiada w głównym stopniu oczekiwaniom dużej części społeczeństwa niemieckiego. Reprezentatywne badanie przeprowadzone w sierpniu przez Instytut Badania Opinii Publicznej Kantar Public na zlecenie Fundacji Korber wykazało, że 80% obawia się rozlania wojny z Ukrainy na sąsiednie kraje NATO, a 69% obawia się rosyjskiego ataku nuklearnego. 72% twierdzi, że czuje się zagrożona przez Rosję. Jednocześnie jednak większość Niemców, bo aż 52% chce, by rząd nadal zachował ostrożność w relacjach międzynarodowych. Co ważne, poczdamski historyk wojskowości Sönke Nicel mówi także, że znacząca liczba Niemców nadal uważa USA za prawdziwego wroga. Chociaż głęboko zakorzeniony antyamerykanizm jest zjawiskiem ogólnoniemieckim, jako długotrwały efekt propagandy Niemieckiej Republiki Demokratycznej jest znacznie bardziej wyraźny na wschodzie niż na zachodzie kraju, co jest oczywiście rezultatem muru berlińskiego oraz sowieckiej strefy wpływów. Krótko mówiąc, Niemcy dalej chcą zachować status najważniejszego i decyzyjnego kraju w Europie, co ma być jasnym sygnałem dla USA, że kontynent oraz jego najważniejsze interesy powinny być konsultowane z Berlinem. Ten pogląd nie podoba się jednak zarówno Polsce, jak i reszcie Europy. Sam Emmanuel Macron chce odgrywać taką samą rolę w tym geopolitycznym ambarasie. Dlatego on także chce rozmawiać z Putinem i uważa to za jedyną drogę do zakończenia tego konfliktu. Władimir Putin jest prezydentem Rosji. Być może nie podoba nam się ten pomysł, nie lubimy tej osoby. On rządzi i to od dłuższego czasu. Zna bardzo dobrze Europę, Stany Zjednoczone i tak dalej. On zna tych ludzi i myślę, że popełnił błąd. Czy jest już za późno, aby wrócić do rozmów i coś wynegocjować? Myślę, że to wciąż możliwe. Niemniej faktem jest to, że nie da się tej wojny zakończyć inaczej niż poprzez dyplomację. Prędzej czy później jedna jak i druga strona będą na tyle zmęczone, że jakiś kompromis zapewne ustalony zostanie, a cała ta wizja długiej izolacji Rosji zostanie przez państwa Zachodu szybko podkopana, ponieważ nie zapominajmy o tym, że Rosjanie wciąż mają największe złoża gazu oraz ropy, a także są w posiadaniu kluczowych metali do rozwoju wysokich technologii. Niemniej podobnie jest w przypadku Ukrainy, co zresztą pokazuje mapa dostępnych tam surowców. Krótko mówiąc, Niemcy, mimo że Ukraińcom pomagają, to wciąż liczą na zyski ze współpracy z Rosją, a później także wykorzystają to, że Ukrainie dostarczali sprzęt. W końcu na naszych sąsiadach też da się całkiem nieźle zarobić, a już zwłaszcza mówiąc w kontekście przyszłej odbudowy. Mimo sankcji znanych niemieckich marek w Rosji wciąż jest naprawdę dużo. Niemiecki Bild, powołując się na amerykański Uniwersytet Yale, wylicza, że jego rodzimych firm zostało w kraju Władimira Putina aż 21. W tym gronie znajduje się producent słodyczy Strok, znany w Polsce m.in. z marek Knoppers, Toffifee, Mercy, Mamba czy Nim2. Na liście jest też marka odzieżowa New Yorker, czy działające w branży medycznej Braun oraz Bosch, Miele, Saab czy Ritter Sport. Nie można więc liczyć na to, że Niemcy zaprzestały poważnej współpracy z Rosją na zawsze. Wojnę na Ukrainie traktowałbym raczej jako kryzys w obustronnych relacjach, ponieważ te historycznie się opłacały, a biorąc pod uwagę, że cała energetyka przygotowywana była na przyjęcie gazociągu Nord Stream, wcale nie jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie ten projekt nie zostanie przywrócony do życia. W końcu Rosjanie uważają, że naprawa wcale nie musi być wyjątkowo trudna i kosztowna. Niezliczona liczba osób zginęła za tę imperialistyczną próbę przejęcia części terytorium sąsiada. Ale w rzeczywistości niszczy on również przyszłość Rosji tą wojną. I właśnie to musi usprawiedliwiać przed własnym krajem i własnym narodem, na którego przyszłość wpływa w ten sposób. Dlatego kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tyle z mądrości na dziś. Trzymajcie się. Cześć.